que eu te vi, menina, meu coração pulou pra boca. Da primeira vez que eu te vi, menina, meu coração pulou pra boca. Corpo assim não se vê na revista. O Jezu, ale syf. Dobra, przejdźmy do czegoś bardziej apetycznego. Dlatego, że dzisiaj na kanale będzie pierwsza recenzja sprzętowa i druga w ogóle. Jeżeli więc planujecie kupić swoją pierwszą lampę, to przedstawiony i omówiony dzisiaj bohater będzie dla Was świetnym wyborem. Zapraszam. Amaran jest z nami już od kilku lat i jest to submarka Aperture'a, która jest skierowana do szeroko pojętych twórców. Aperture to więc lampy, które mogą pracować na zewnątrz, w ciężkich warunkach bytowych, mają DMX-a, mają możliwość zasilania na faulokach. Generalnie są to lampy, które znajdziecie w rentalach. Amaran to lampy tańsze, ponieważ pozbawione są cech, które akurat niekoniecznie są potrzebne, kiedy używamy ich w studio, kiedy robimy sobie małe korporacyjne filmy, czy kręcimy sobie vloga. Ich obudowy są mniej odporne na warunki atmosferyczne, czy bardziej ostre traktowanie. Case transportowe to już niewytrzymałe walizki i przeważnie nie ma w nich DMX-a i z reguły nie dają się zasilić z fauloka. Jednak to odchudzanie nie odbyło się kosztem jakości światła, a zalety nie zostały zamienione w wady, tylko zostały zamienione na inne. Czyli Amaran to proste w obsłudze lampy, które są lekkie, nie trzeba mieć ciężkich statywów i dużej ilości sprzętu, żeby można je zamocować nad głowami. Do tego dochodzi wspomniany aspekt finansowy, co również nie jest bez znaczenia. I skoro wiecie już, czym jest Amaran, to przejdźmy sobie do omawianego dzisiaj modelu, którym jest Amaran 300C. I do tej pory nie wiadomo, skąd jest ta nazwa, ale lampa ma 300 W i jest kolorowa. Wspomniałem przed chwilą, że w Amaranach nie znajdziecie wytrzymałych walizek, ale to nie znaczy, że samą lampę przyjdzie nam przechowywać w zwykłym kartonie. Ostatnio producenci w lampach ze swojej ofertowej średniej półki zaczynają stosować stropionowe case'y i tak też jest w tym wypadku. Taki case jest naturalnie bardziej wytrzymały niż karton, ma on praktyczny uchwyt i wygodne zamknięcia, które o dziwo po ponad pół roku korzystania dalej działają bez zastrzeżeń. Obawiałbym się, że w takim case'ie sam zawias, który jest wykonany z plastiku, może po jakimś czasie się wyrobić lub po prostu odkleić. No ale wtedy można przykleić go z dwóch stron gaffer tape'em, najlepiej na kleju w sprayu, albo nawet zrobić to wcześniej prewencyjnie. W środku wyperforowane są przedziały na konkretne elementy zestawu i mieszczą się one tutaj ciasno. Ale ciasno nie na zasadzie, że będzie nam trudno wszystko tutaj włożyć, ale ciasno na takiej zasadzie, że kiedy już to wszystko włożymy, to nie będzie nam tutaj wszystko luźno latało. Można się oczywiście przyczepić do tego, że dostajemy case styropianowy, a nie porządną walizkę, ale po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że ta lampa kosztuje tylko 3000 zł i to w sumie niecałe, a po drugie taki case jednak jest wygodny, jeżeli przygotowujemy sprzęt w studio i okazjonalnie wozimy go na zlecenia. W środku znajduje nam się reflektor, który jest standardowym reflektorem, który dostajemy w większości lamp i poza tym, że daje on podwójne cienie i dużego hotspota, który pomaga producentowi pokazać w datasheetach dużą wartość lumenów czy luksów, którą daje ta lampa. Nie mogę o nim powiedzieć nic nowego. Następnie mamy przewód zasilający i przewody generalnie w tej lampie nie są przesadnie grube, ale też nie są przesadnie plastikowe. Sam przewód zasilający niestety jest troszeczkę za krótki, ma około metra długości i fajnie było, gdyby w tym case'ie znalazło się jeszcze miejsce na 5-metrowy przedłużacz, ale jako że tego miejsca nie ma, to myślę, że to w ogóle stało za pierwotną decyzją o tym, żeby dać krótki kabel zasilający, który możemy sobie samodzielnie wymienić na inny kabel zasilający, a zakładam, że macie ich mnóstwo u siebie w studio, u siebie na półkach. Sam przewód ma zabezpieczenie przed wypięciem, co jest bardzo fajnym dodatkiem. Następnie w case'ie mamy przewód, który odchodzi nam od zasilacza i prowadzi on do lampy. Też ma on zabezpieczenie przed wypięciem. Jest on już na tyle długi, że bez problemu lampę zawiesimy sobie na boomie, a sam zasilacz umieścimy sobie po przeciwległej stronie booma, żeby robił troszeczkę on nam za przeciwwagę, albo możemy oczywiście sam zasilacz powiesić na lampie.
Zasilacz to zwykła, prosta, plastikowa kostka, która ma na spodzie gumowane stopki. Nie znajdziemy tutaj żadnego gwintu 3/8 cala, 5/8 cala, żebyśmy mogli ten zasilacz powiesić sobie na jakimś klampie, ale ma on stalową linkę i tą linkę możemy oczywiście powiesić sobie na zacisku od statywu lub używając super klampa i haka zawiesić sobie luźno ten zasilacz na statywie. I generalnie w samym case'ie poza lampą dostajemy jeszcze krótką instrukcję obsługi i kod QR, który nas poprowadzi do sklepu z aplikacją, z której będziemy mogli sterować większością funkcji tej lampy. W sumie większość funkcji lampy mamy na obudowie, ale wszystkie funkcje lampy znajdziemy dopiero w aplikacji. I tutaj to tyle. Nie ma żadnego kontrolera, ponieważ wszystkie lampy COB od Amarana, ale także i od Godoxa czy Nonlighta w analogicznych seriach, to jednostki, w których kontrolery są zamknięte z lampą w jednej budzie. Lampa poza dwoma elementami, czyli poza mocowaniem BUNS-a oraz przegubem montażowym, jest wykonana z plastiku, dzięki czemu lampa jest lekka. Plastik jest dobrej jakości. Nie ma do czego się tutaj przyczepić. Lampa występuje w dwóch wersjach kolorystycznych, jest szara i jest biała i biała podobno jest bardziej popularna w Polsce, nie wiem czemu w sumie. Uchwyty transportowe znajdują się po bokach lampy, co przynajmniej w moim odczuciu jest troszeczkę kontrintuicyjne, ponieważ stanowcza większość lamp ma uchwyty poziome, a nie pionowe. Do tego otwory wydają się mi odrobinę za małe. Wydają, ponieważ sam mam raczej średniej wielkości dłonie i myślę, że większe dłonie w rękawiczkach będą miały tutaj troszeczkę za mało luzu. Aczkolwiek te chwyty fajnie wyglądają i wystają poza obrys obudowy, tworząc przy okazji takie zderzaki, które chronią tylny panel sterujący. Na dole od dołu znajdziemy włącznik i gniazdo zasilania. Samej lampy nie zasilimy z V-Locka, ale jak widzicie lampa przyjmuje zasilanie 48V, jakie też daje specjalna stacja zasilająca Aperture'a, która z kolei może być zasilana z baterii. Na panelu z tyłu mamy przycisk Bluetooth Connect, za pomocą którego łączymy się z aplikacją i wystarczy to zrobić raz, chyba że inne urządzenie połączymy z lampą. Wtedy resetujemy połączenie Bluetooth ponownie. Jako że nie ma tutaj żadnego kontrolera na zasilaczu ani pilota w zestawie, musimy pamiętać o tym, aby sprawdzić połączenie Bluetooth przed podniesieniem lampy do góry. Bo jeżeli zawiesimy ją w jakimś trudno dostępnym miejscu i okaże się, że połączenie nie działa, no to będziemy mieć problem, aby zmienić cokolwiek na lampie. Poniżej znajdują się dwa klikalne pokrętła. Są trochę chybotliwe i nie mamy tutaj poczucia obcowania z amplitunerami z lat 90., ale też nie mam problemu z tym, żeby po ponad pół roku zaczęły się one poluzowywać lub zacinać. Lewe pokrętło służy do ustawiania natężenia i skoki wynoszą 1%, a kiedy go przyciskamy, przełączamy się między trybami CCT oraz HSI. Wszelkie efekty specjalne wybieramy w aplikacji i nie ma możliwości uruchomienia ich z poziomu samej lampy. O samej aplikacji, a w zasadzie o aplikacjach od Aperture'a, Godoxa, Nonlightach zrobię kiedyś osobny odcinek. Prawe pokrętło przycisk służy do zmiany wyboru odcienia i saturacji w trybie HSI i ustawiania ich wartości oraz za zmianę temperatury barwowej i regulacji Green Magenta. Jest to zakres 10-stopniowy w trybie CCT, co jest o tyle ważne, że zmieniając temperaturę barwową w tym trybie może pojawić się lekkie przesunięcie na osi tych dwóch kolorów. Wszystkie ustawione parametry wyświetlają nam się na ekranie LCD. Nie jest i nie musi on być kolorowy, ale mógłby być jaśniejszy i pokryty inną powłoką, ponieważ gdy patrzymy na niego pod kątem, to łatwo zbiór odbicia i trudno dostrzec wyświetlane wartości. I co ważne, lampa zapamiętuje ostatnie ustawienia po wyłączeniu jej do zasilania. Więc jeżeli mamy przerwę i lampę umieszczoną gdzieś wyżej, to wracając z przerwy wystarczy, że podłączymy lampę do gniazdka i wróci nam ona do poprzedniego stanu. Na górze i na spodzie lampy mamy otwory wentylacyjne. Mamy tu oczywiście wentylator, który jednak w odległości około 1,5 metra jest praktycznie niesłyszalny, a jak już to bardziej słyszę wentylatory w Atomosie. Nie mamy tutaj możliwości regulowania jego prędkości lub jakiegoś trybu cichego, w którym prędkość obrotów spada, ograniczając przy okazji dostępną moc. Jednak nie wydaje mi się tutaj to potrzebne. Na samym spodzie mamy przegub montażowy. Jest on wykonany z metalu i jest solidny, ale jako że nie ma tutaj żadnej mosiężnej czy kompozytowej przykładki, zdarza mi się, że za słabo go docisnę. Jednak kiedy się o tym pamięta, to jest on w stanie utrzymać nawet większe modyfikatory. Aczkolwiek mój największy modyfikator to softbox paraboliczny, w którym to softbox utrzymuje lampę, a nie lampa softbox. Jednak duży strip 40 na 180 cm nie jest w stanie popuścić gwinta. Przy przegubie znajduje się także uchwyt parasolkowy z zaciskiem, więc nie ma obawy, że parasolka z niego wypadnie lub opadnie w dół, kiedy palnik skierujemy do góry. Drugim metalowym elementem tej lampy jest mocowanie BUNS-a, co akurat jest bardzo ważne. Aczkolwiek samo to mocowanie jest dosyć specyficzne. Niektóre z moich modyfikatorów nie chcą się bezproblemowo zapiąć w mocowanie, a jak już to się stanie, to ciężko się odpinają.
Czasem też sama blokada nie chce zeskoczyć i mimo sprężyny trzeba przycisk mocowania dopychać ręcznie. Przy innych lampach te modyfikatory zapinają się bez problemu. Do tego samo to mocowanie ma luzy. Tutaj zakładam Fresnela, który nie należy do najcięższych w swojej kategorii. Porusza się on bardzo luźno. W przypadku lampy błyskowej Godoxa, tak jak tutaj widzicie, lub LEDowej Nonlighta, te luzy są mniejsze. Czy coś to zmienia, na coś to wpływa? Zasadniczo nie, ale troszeczkę drażni. No i na koniec po ziemniaczkach i surówce przychodzi kolej na mięsko, czyli na palnik. I to będzie nie bez powodu najdłuższa część tej recenzji. Jak możecie zauważyć, sam kop, czyli ten krzem tutaj, jest mocno wysunięty do przodu, co sprawia, że niektórych spotlightów nie można założyć. We Fresnela, gdzie odległość między tym kobem a soczewką ma znaczenie, też nie będzie można uzyskać pełnego zakresu pokrycia. Kurde, w sumie nawet fabrycznie dostarczony reflektor jest zbyt płytki i światło lampy nie wypełnia go w całości. Czemu projektanci zdecydowali się na takie rozwiązanie? Mało jeden wie. Z przodu znajduje się szybka, której zadaniem jest ochrona samego palnika i dyfuzowanie oraz mieszanie światła, które wychodzi z zespołu diod, które znajdują się za nią. A czemu to światło musi być mieszane? Dlatego, że jest to lampa w technologii RGBWW, czyli w środku mamy diody czerwoną, zieloną, niebieską, zimną białą i ciepłą białą. Oczywiście nie po jednej, tylko jest ich wiele. I jeżeli światło, które by się z tych diod wydostawało i nie było wymieszane, to lampa dostawałaby na ostrych krawędziach artefaktów w postaci kolorowych, zmultiplikowanych cieni. Tutaj nie ma z tym problemu. Jeżeli chodzi o jakość światła, to lampy, które są wykonane w tej technologii, charakteryzują się dwoma rzeczami. Nie zagłębiając się w szczegóły techniczne, odsyłam do filmu, który zalinkuję tutaj w rogu, to po pierwsze, takie lampy mają najlepsze odwzorowywanie barw przy ciepłych temperaturach, czyli w okolicach 3200 stopni Kelwina. Im wyższa temperatura, tym CRI albo TLCI lub SSI jest niższe. Jest to z reguły różnica w okolicach 7%. Nie mam spektrometru jeszcze, może ktoś zechce mi zesponsorować, więc nie podam Wam dokładnych wartości dla tej lampy, ale dla mnie nie są one zauważalne przy filmowaniu czy kolorowaniu materiału. Drugi aspekt jest związany z mocą lampy. W trybie CCD natężenie światła będzie się różniło w zależności od tego, jaką temperaturę ustawimy. Przy 5600 kelwinach będzie miała ona maksymalną wartość, a przy 3200 będzie ona niższa, aczkolwiek są to bardzo małe różnice. Tutaj możecie zobaczyć odczyt na światłomierzu. Lampa jest zostawiona 2 metry od światłomierza i ma założony fabryczny reflektor. Dużo większa różnica występuje między trybami CCT a HSI. Po prostu przy kolorze tracimy już sporo mocy, ale ta zależność dotyczy generalnie wszystkich lamp w tej technologii, a nie tego omawianego modelu. Jest to jednak coś, o czym warto pamiętać. Czy jest to wada? Niekoniecznie, ponieważ z reguły kolorowego światła nie potrzebujemy tak dużo jak białego. Ale z tyłu głowy może pojawić się pytanie, czy nie lepiej kupić lampę Daylight i kilka arkuszy folii kolorowych czy korekcyjnych? 10 takich arkuszy to wydatek około 300 zł i pewnie w 80% wypadków taki zestaw folii będzie nam wystarczał. Folie mają oczywiście swoją transmisję, czyli pożerają trochę światła, ale czy jeżeli przed lampę 300 W damy filtr, to czy nie uzyskamy większej ilości światła niż przy wybraniu takiego samego koloru przy lampie RGB? Sprawdźmy to. I sprawdzę to na dwóch wariantach. Pierwszy będzie dotyczył Amarana, świecącego na 5600, czyli na swojej pełnej mocy, a drugi wariant będzie dotyczył lampy Bicolor, która ma 500 W, ale kosztuje praktycznie tyle samo co Amaran 300C. I mam tutaj kilka filtrów. Wybrałem do testu 4 kolorowe, znam ich numery, więc minie Wam tutaj zestawienie przedstawiające ich opis z aplikacji Rosco, która produkuje takie filtry. Jest jeszcze też aplikacja od Lee, drugiego takiego producenta. Transmisja oznacza, ile światła dany filtr przepuszcza i w kontekście tego testu to będzie najważniejsze. Światłomierz mam ustawiony tak jak poprzednio i zaczynam z Amaranem w trybie HSI i z zadanymi kolorami. Teraz możecie zobaczyć Amarana ustawionego na 100% mocy przy 5600 kelwinach i z założonymi filtrami. I przy okazji pokażę Wam fajny gadżet. Uchwyt do filtrów od Manfrotto, czyli taki dwustronny klips, który kosztuje grosze, a nie musimy się męczyć z taśmą albo ze spinaczami. Polecam.
Czy jest to różnica wystarczająca, aby kupić zestaw filtrów i lampę bez RGB, taką jak na przykład Nanlite FS300, tańszą o ponad 1000 zł, lub FC300, która jest w bikolorze, jest tańsza o 600 zł i ma taką samą walizkę, w sensie takiego samego case'a styropianowego jak ten Amaran, albo może Godoxa SL300 trzeciej generacji, który jest tańszy o 300 zł. No, na to pytanie będziecie musieli odpowiedzieć sobie sami, pamiętając jednak o tym, że łatwiej jest wybrać dany kolor na lampie, niż zakładać na nią kolorowe filtry, szczególnie kiedy korzysta się nie z Fresnela czy reflektora, tylko z softboxa lub projektora. A żeby zamieszać Wam jeszcze bardziej w głowie, to za bardzo podobną kwotę co Amarana można kupić Nanlite'a FC500, którego recenzję przygotuję za jakiś czas, tylko muszę się troszeczkę bardziej obyć z tą lampą. Jak przy jej maksymalnej mocy ustawionej na 5600 i założonymi filtrami wypada zestawienie z Amaranem? No cóż. I kończąc tą niebywałą kontrowersją, przejdę do podsumowania. A dokładnie do podsumowania tego dysonansu, jaki pojawia się porównując mój opis lampy, a hasłem z początku filmu o tym, że jest to świetny wybór na pierwszą lampę, jaką chcecie kupić. Bo czy nie skrytykowałem tej lampy w niemalże każdym aspekcie? Czy nie szczędziłem gorzkiej, brutalnej prawdy? Owszem, ale praktycznie wszystkie wady, które opisałem, to niuanse, a nie poważne rzeczy. To nie sytuacja, kiedy poznajemy fajną dziewczynę, ale po 2 tygodniach wspaniałej znajomości okazuje się, że słucha ona tylko i wyłącznie disco polo. Chciałoby się wręcz sparafrazować prezesa Ochódzkiego z Misia i powiedzieć: pamiętajcie o tym, żeby te minusy nie przysłaniały Wam plusów, ponieważ ta lampa kosztuje niecałe 3000 zł i jest bardzo uniwersalna. Na starcie dostajemy twarde źródło światła, bardzo dobrej jakości, które pierdolionem modyfikatorów z mocowaniem Bowensa możemy zmieniać. Lampa jest lekka, czyli łatwa w transporcie i rigowaniu, prosto w obsłudze z bardzo dobrą aplikacją. Sama budowa nie odstaje od innych lamp w tym segmencie cenowym, a stereopionowy case to bardzo miły dodatek. Nie jest to lampa, którą znajdziecie w każdym rentalu, bo nie oszukujmy się, nie jest to lampa przeznaczona na plany filmowe, ale stworzona do małych produkcji i przede wszystkim dla twórców treści internetowych, którzy pracują w kontrolowanych, niezmieniających się warunkach. I dla tej grupy jest to świetny wybór, z którego trudno nie być zadowolonym. A tymczasem widzimy się w następnym odcinku. Zapraszam do lajkowania i do subskrybowania. Cześć!